Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak możecie ustawić wasz VS Code z takimi ustawieniami jak ja mam. Pokażę wam też, jak możecie zainstalować te same rozszerzenia, które ja mam. A więc na początku, jak mamy VS Code, możemy sobie zobaczyć, jakie wszystkie są ustawienia dostępne, klikając Ctrl-Shift-P, musimy mieć okienko zaznaczone, Ctrl-Shift-P i tutaj wpisujemy sobie Settings i mamy tutaj Default Settings JSON, w nawiasie JSON. I tutaj możemy sobie zobaczyć teraz wszystkie możliwe opcje, które możemy ustawić domyślnie w edytorze, jeżeli nie mamy żadnych rozszerzeń. Widzicie, ta lista jest dość duża. Wow, ciągnie się, widzicie, na sam dół. I widzicie, ja tutaj mam już poinstalowane niektóre rozszerzenia i te rozszerzenia też dodają nam ustawienia jakieś tam, które są. Więc jeżeli byście chcieli poszukać jakichś ustawień, to możecie sobie właśnie do tego default JSON pliku wejść. Bądź skopiować jakieś i przetestować, co dokładnie robią. Ja sobie ten plik zamknę. Inną opcją ustawienia VS Code jest kliknięcie Ctrl-Shift-P i wpisanie sobie też Settings, ale wersję UI. Jak sobie zobaczymy Preferences, Open Settings UI, to wyświetli nam się graficzny tutaj interfejs zmieniania ustawień. Alternatywnie możemy sobie tutaj kliknąć File, na dole mamy Preferences, i tutaj mamy też settings, mamy tutaj profile, które możemy sobie stworzyć i to jest po prostu zapisanie ustawień. Na przykład jeżeli na jednym komputerze kilka osób by miało po prostu swoje ustawienia i każdy tam, wiadomo, ma jakieś inne ustawienia, to wtedy fajnie jest mieć profil. Aczkolwiek my tego nie będziemy robić. Widzimy, mamy też extensions, keyboard shortcuts, czyli skróty klawiszowe i mamy też właśnie settings. I te settings możemy sobie tutaj ustawiać je właśnie bez pisania czegoś, tylko po prostu sobie wybieramy z listy, na przykład font size, mam teraz 16 ustawione, możemy sobie zmniejszyć na przykład na 12. No więc tutaj font size nie jest to wielkość czcionki edytora, tylko, jest to czcionka edytora, a nie samego VS Code'u, więc zmieniając tą wartość na przykład na 10, klikając Enter, zobaczymy, że w edytorze nam się tylko zmieni czcionka, a nie w całym tutaj programie. Sobie zostaje tak jak miałem na 16. No i analogicznie do tego, co teraz robiliśmy, możemy wszystkie rzeczy tutaj pozmieniać. Możemy sobie też tutaj w Search Settings wpisać jakąś rzecz, jeżeli chcielibyśmy na przykład mieć tab size, to też możemy sobie to tutaj wpisać, co chcemy i po prostu poszukać. Mamy też ustawienia dla konkretnego workspace'u. Workspace to jest, powiedzmy sobie, miejsce robocze, grupa robocza, tak to sobie można w sumie wytłumaczyć, czyli jeżeli mamy na przykład jeden nasz projekt ma kilka w sobie repozytoriów z GitHuba, wtedy w takim workspace'ie możemy je wszystkie połączyć, one tutaj będą otwarte, Discord bot, na przykład Discord bot, tam nie wiem, dashboard, czy tam, czyli strona internetowa i tak dalej, i po prostu potem otwierając ten workspace, to do tych wszystkich tutaj projektów będą te ustawienia włączone. I mamy też Discord bot folder, w tym wypadku widzimy folder, tutaj mamy dopiskę i to są ustawienia tylko dla tego folderu. Jeżeli mielibyśmy więcej folderów, byłoby tutaj też więcej folderów na tej liście. Dobrze, ale nas nie interesuje właśnie graficzny interfejs, tylko JSON plik, czyli klikamy sobie Ctrl-Shift-P i wybieramy tutaj z opcji User Settings JSON. I to są, słuchajcie, moje ustawienia. Na samym początku ja mam zainstalowaną wtyczkę Prettier, dlatego, żeby aktywować wtyczkę Prettier, wtedy będziemy musieli sobie ustawić tutaj editor.defaultformatter i to jest właśnie ten Prettier i następnie mamy ustawione dla konkretnych języków. Jeżeli chcemy dla kilku języków ustawić jakieś ustawienia, wtedy wpisujemy właśnie w nawiasach tych tutaj kwadratowych i nazwę języków. W tym wypadku mam dla JavaScriptu, dla TypeScriptu i dla Vue. Jeżeli chcielibyśmy tylko dla jednego języku ustawić te ustawienia, wtedy wpisalibyśmy w nawiasach kwadratowych tylko ten jeden język. Wtedy te ustawienia, które tutaj wpisujemy, tyczą się tego jednego języku. Jeżeli chcemy więcej, to możemy sobie dodawać tych języków tutaj więcej właśnie w nawiasach kwadratowych. To ja sobie te 3 ustawienia tak zostawię. Następnie, jeżeli mamy rozszerzenie Prettier, tak samo chcemy za każdym razem, jeżeli zapisujemy plik, mieć to formatowanie włączone. Jeżeli mamy ustawione na True tutaj, ja sobie tutaj zmienię teraz trochę, czyli dodam spacji, nacisnę Ctrl-S, żeby zapisać, to ustawia mi ten VS Code, ten plik według mojej konfiguracji tego Prettiera. Następnie wymuszam na naszym VS Code, żeby Prettier zawsze miał te dwie opcje ustawione w taki sposób, że każdy projekt, jak zobaczycie sobie teraz tutaj na przykład Discord bot, nie musi to być Discord bot, może być to jakikolwiek inny projekt. Mamy tutaj plik Prettier.rc i tutaj mamy ustawienia. Jeżeli te ustawienia będą inne niż mój tutaj plik, wtedy te będą
jakby nadpiszą to, co mamy w settings.json, aczkolwiek, jeżeli nie będzie projekt miał prettier.rc, wtedy domyślne ustawienia prettiera zostaną zastąpione tymi tutaj dwoma ustawieniami, czyli single quotes, czyli że nie chcemy używać, tak jak tutaj widzimy, mamy double quotes, nie chcemy ich używać do wpisywania tekstu, tylko zawsze chcemy mieć pojedyncze, tak jak tutaj widzicie, pojedyncze, a druga opcja, że naciskając tabulator chcemy mieć 4 tutaj jednostki odstępu, czyli jak widzimy jeden tabulator, to są 4, w tym wypadku 4 spacje, ale mogło być po prostu jednostką 4, niekoniecznie musi być to spacja, może być to po prostu też znaczek tabulatora i po prostu to będzie taki odstęp. Dobrze, następną opcją, którą mamy, to jest ustawienie tej listy po prawej stronie, czy jest to ona po prawej, czy po lewej. Domyślnie będziecie mieć po lewej, a więc zaznaczając to słówko right, możecie kliknąć Ctrl spacja i wybrać left. I wtedy, tak jest domyślnie ustawione, tego też tutaj nie będziecie mieć. Domyślnie ta lista jest po lewej stronie, tak jak teraz. Ja jednakże nie lubię mieć po lewej stronie, dlatego sobie zostawię ją tak jak miałem po prawej stronie. Dobrze, kolejną rzeczą jest, czy w Explorerze chcemy potwierdzać usunięcie pliku. Co to oznacza? Jeżeli mamy na przykład plik tutaj, echo, załóżmy echo, i chcemy go usunąć, klikamy prawym, delete, albo klikamy po prostu delete na klawiaturze, wtedy widzicie, on teraz został bez problemu usunięty, ponieważ mamy confirm delete na false. Ja sobie go tutaj pozwolę przywrócić i jeżeli ja sobie ustawię to na true, czyli domyślnie jest też true, i confirm delete, czyli jeżeli ja teraz będę chciał usunąć ten plik, klikając delete na klawiaturze bądź prawym delete, to zobaczymy, że pyta nas, czy chcemy go usunąć, tak czy nie. Jest to, powiem wam, dość irytująca opcja za każdym razem, jeżeli usuwam plik, że się mnie pyta, czy chcę usunąć, czy nie. Dlatego ja sobie tą wartość ustawiam na false, ale to zostaje wam do dyspozycji. Kolejną opcją to są kolorowe nawiasy. Czy chcemy mieć kolorowe nawiasy? Ja mam je wyłączone. I co to oznacza? Widzicie, wszystkie nawiasy moje są białe, a jeżeli ja sobie ustawię na tutaj opcję na true, która też jest domyślnie true, wszystkie nawiasy stają się kolorowe. Widzicie, tu mam żółte, tu są żółte. I to, jak wiadomo, może pomóc, może też utrudniać. Ja jestem przyzwyczajony na białych nawiasach, dlatego po prostu mi te kolorowe nawiasy po prostu mnie rozkojarzają. Dlatego ja sobie tą opcję ustawiam na false. Kolejną rzeczą jest domyślny terminal, czyli jeżeli klikniemy sobie, chcielibyśmy tutaj mieć terminal, to widzimy teraz domyślnym terminalem jest command prompt, czyli tak zwany cmd i możemy sobie tutaj inne ustawiać. Tak samo usuwając tą nazwę i klikając Ctrl V pomiędzy tymi tutaj double quotes i możemy sobie wybrać, których z tej listy chcemy mieć, na przykład PowerShell i zapisując ten plik, klikając teraz na plusik, domyślnie otworzy nam, widzicie, PowerShell. Inną opcją graficznego interfejsu na zmianę domyślnego tutaj domyślnego, powiedzmy sobie, CMD, klikamy sobie w terminal i teraz mamy tutaj koło tego plusika taką strzałeczkę. Na tej strzałeczce klikamy sobie i wybieramy Select Default Profile i możemy sobie z listy, która nam się u góry wyświetliła, wybrać domyślny tutaj właśnie profil naszego terminala. Ja sobie wybiorę Command Prompt i sobie zostawię. Kolejną opcją jest Editor Tab Size. Editor Tab Size to jest po prostu, jeżeli naciśniemy Tab, ile tutaj odstępu będziemy mieć. 4 oznacza 4, jeżeli ja sobie ustawię na 2, kliknę sobie raz, teraz mi przeskakuje na 4 dlatego, ponieważ mam już tutaj 4 odstępu, ale teraz jak zobaczycie, będę klikał dalej, to robi mi po 2 miejsca, czyli klikam raz, widzicie, jest 2. I ja sobie to na 4 zostawię. Następnie mamy Insert Spaces, True, oznacza to tyle, czy chcemy mieć zamiast tabulatora spację, czyli klikamy raz i widzimy, mamy 4 spacje. Te kropeczki oznaczają, że mamy 4 spacje. Jeżeli sobie ustawilibyśmy tą opcję na false i naciśniemy tabulator, zobaczymy taką strzałkę i to jest po prostu jeden odstęp. Jeżeli ja sobie teraz nacisnę strzałkę w prawo, to widzicie, przeskakuje o 4. Dużo lepszą opcją jest mieć spację. Teraz sobie nacisnę strzałkę w prawo i widzicie, 4 razy muszę nacisnąć strzałkę w prawo, dlatego, ponieważ mamy tutaj 4 spacje. Kolejną opcją jest Detect Indentation. Co to znaczy? VS Code działa normalnie tak, że jeżeli otwieramy jakiś plik, to on automatycznie sobie ustawia te tutaj dwie opcje, zależnie od tego, jak ten plik został skonfigurowany. To znaczy, że plik na przykład będzie miał 2 spacje dla jednego tabulatora, czyli odstęp tabulatora po naciśnięciu tabulatora będzie 2. On sobie wtedy automatycznie dla tego pliku ustawi tab size 2 i tak samo wykryje, czy ten plik używa spacji, czy używa tabulatora. Ustawiając tą opcję na false, nie będzie tego ustawiał i zawsze będzie korzystał z tych dwóch opcji tutaj. Kolejną opcją mamy Editor Drag and Drop. Jest to opcja taka, że jeżeli zaznaczymy coś w VS Code i chcemy to przesunąć, widzicie, to nie przesuwamy nic, tylko mi zaznacza od nowa. Jeżeli ja sobie to ustawię opcję tą na true i sobie zaznaczę tekst, widzicie, mogę sobie te całe tutaj elementy przesuwać. Ja ustawiłem to dlatego na false, ponieważ można się przez przypadek pomylić i przesunąć kod i wtedy po prostu nam kod nie będzie działał. Kolejną opcją, że sobie tylko ustawimy na false, kolejną opcją jest Confirm Drag and Drop.
w Explorerze. To znaczy, że jeżeli chcemy przesunąć plik, wyświetli się okienko, czy chcemy ten plik przesunąć, czy nie. Czyli na przykład ja sobie teraz echo chcę tutaj przerzucić do folderu data i widzicie, wyświetla mi okienko, czy chcę to przerzucić, czy nie, czyli tak albo nie. Jeżeli ja sobie to ustawię na false i sobie zostawię to na false, przerzucając plik, widzicie, nie mamy tutaj żadnej informacji tego okienka, czy chcemy przerzucić plik w inne miejsce, czy nie. Gdyż jeżeli ja dość często przesuwam pliki i po prostu jest to irytujące każdym razem, jak się pyta mnie VS Code, czy chcę to przesunąć, czy nie. Div editor render side by side oznacza tyle, że jeżeli mamy tutaj pliki, coś sobie tutaj zmienimy, na przykład napiszemy co tam, zapiszemy sobie ten plik i przejdziemy sobie po prawej do source control, mamy tutaj ten pliczek, klikniemy sobie na niego, to widzimy, że pokazuje nam zmiany od razu pod sobą, czyli tam inline, tak zwane, w jednej linii. A jeżeli sobie zmienimy to ustawienie na render side by side true, przechodząc z powrotem do tego podglądu, zobaczymy dwa pliki. Jeden po prawej, drugi po lewej stronie i będziemy mogli sobie porównać, co tutaj zostało zmienione. To ustawienie zostawiam Wam i możecie sobie ustawić jak chcecie, czy Wam się podoba bardziej ta opcja inline, czy opcja side by side. Kolejną opcją jest to Workbench Icon Theme, Material Icon Theme. Reprezentuje to aktualne ikony, w jaki sposób one są tutaj reprezentowane. Jeżeli sobie zobaczymy, możemy sobie z tych, co mamy zainstalowane, wybrać na przykład default, te, które są normalnie i zobaczycie po prawej stronie tutaj na liście tutaj plików i folderów zobaczymy inne są ikony. Jeżeli ja sobie to teraz zmienię na coś innego, na przykład VS Minimal, zobaczymy ikonki inaczej wyglądają. Ja sobie tutaj zmienię na Material Icon Theme i w taki sposób one tutaj będą wyglądać. Za chwilkę, jak przejdziemy tutaj do rozszerzeń, pokażę Wam, jak możecie je zainstalować. Następnie mamy Workbench Color Theme. Color Theme jest to, że tak powiem, cała tutaj kolorystyka naszego VS Code'a. Możemy sobie zobaczyć inne, na przykład default wygląda w taki sposób. W taki sposób VS Code wygląda Wasz, jeżeli zainstalujecie go. Jeżeli sobie tutaj możemy sobie zmienić na inny, na przykład Monokai. Jest to wersja z Sublime Text trójki. Możliwe, że troszeczkę zmieniona. Możemy sobie zobaczyć tutaj inne, jak wyglądają, na przykład Contrast Light. W taki sposób, słuchajcie, to w ogóle wygląda bardzo, bardzo jasno. I inne. Zobaczymy, Solarize Dark. Jeżeli chcemy od razu mieć podgląd, jak to wygląda, najlepiej wybrać Ctrl-Shift-P i sobie wpisać Theme. Czy tam Theme. I tutaj mamy Preferences Color Theme, jeżeli klikniemy i teraz strzałeczkami będziemy zmieniać, to zobaczycie, że od razu będzie cały podgląd tych tutaj elementów, tych tutaj właśnie wyglądów i możemy sobie wybrać, które nas najbardziej interesują. To widzimy, niektóre też mogą być z rozszerzeń, takich jak ja na przykład mam Monokai Night. To jest z rozszerzenia i możecie sobie właściwie je zainstalować. Ale to za chwilkę. Kolejnie mamy Editor Font Size i Editor Line Height. Font Size to wiecie, jest to wielkość czcionki w edytorze, czyli w tym oto tutaj miejscu. Następnie Line Height jest to odstęp między jedną a drugą linijką. Jeżeli mamy ustawienie na 1.2, to widzimy, tak to też wygląda jak teraz. Jeżeli sobie ustawimy na 2.2, widzicie, te odstępy między linijkami się tutaj zwiększyły. I jeżeli ustawicie to na za dużo, tak jak teraz, to sami widzicie, może kod może się wydawać bardziej czytelny, ale jest go mniej wyświetlane na jednym ekranie, przez co będziecie musieli cały czas scrollować. I to też nie jest fajne. Więc najlepiej sobie znaleźć wartość, która jest dobrą proporcją do font size i line height. Po prostu ta proporcja musi pasować. Ja sobie tutaj ustawiłem na 1.2. Następnie mamy Font Family, czyli czcionkę. Ja sobie wybrałem czcionkę JetBrains Mono. Wy sobie możecie wybrać inną czcionkę, na przykład Consolas. To jest domyślna czcionka, która jest ustawiona. Czyli ja sobie ją w ogóle usunę, dokładnie taka sama się stanie. Widzicie? Czyli to jest domyślna czcionka, która jest w VS Code. Jednakże ja wolę korzystać z czcionki JetBrains Mono. Jest to darmowa czcionka, którą możecie sobie pobrać i którą sobie za chwilę zainstalujemy. Następnie mamy Editor Font Ligatures. I to oznacza, jeżeli mamy wartość true, to zamienia nam takie znaczki na fajne znaczki, które możecie teraz zobaczyć i jak myślicie, jak one wyglądają. A więc Font Ligatures to jest dokładnie to. Czyli jeżeli mamy ustawione na false, zamienia nam znaczek równa się znakiem większości na tą strzałkę, 3 zamienia nam na 3 równa się tylko po prostu takie dłuższe, 2 równa się zamienia nam na też dłuższe, plus nam łączy ze sobą i z tego robi fajną strzałkę. Ja z tego, słuchajcie, będę korzystał jako wartość true i widzicie, tak to fajnie wygląda. Całą listę możemy znaleźć sobie tutaj w opisie tej oto czcionki. Link będziecie mieć w opisie. Następnie mamy Zoom Level, Windows Zoom Level. Ta wartość jest to, jeżeli naciśniecie Ctrl plusik i minusik, to widzicie, zoomuje Wam edytor
nie zmieniając w tym wypadku font size'u, czyli zmieniając te wartości, wszystko nam się tutaj zwiększa. I to jest wartość dla mnie w wypadku 4, jak robię poradnik dobra. Następnie mamy dwie opcje, czyli git auto fetch i git confirm sync, ustawione w tym wypadku na true, czyli że automatycznie będzie mi tutaj w momencie, jeżeli zmienię sobie repozytoria, pobierało zmiany z GitHuba. I confirm sync to czy chcę tutaj, żebym potwierdzał, czy chcę synchronizować repozytoria. I ja sobie tą wartość ustawiam na false. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do zainstalowania czcionki. A więc czcionkę pobieramy sobie z tej oto stronki z GitHuba, ona jest dostępna. I w zależności od tego, czy macie Windows, czy macie Maca, jest inny proces instalacji. Mamy Windows, więc zajmiemy się Windows. Po prostu klikamy Download Font, przynosi nas na najnowsze wydanie i na samym dole mamy Assets i tutaj sobie wybieramy JetBrains Mono, potem jakaś wersja i .zip. Klikamy sobie i sobie to gdzieś zainstalujemy. Pobierzemy, teraz Chrome widzicie w prawym górnym rogu wszystko instaluje. Ja sobie kliknę tutaj folderek i klikamy prawym, wypakuj tutaj i widzimy, mamy tutaj authors, plik, inny plik tekstowy i folder fonts. I sobie go otworzę. Mamy web fonts, variable i ttf. My sobie weźmiemy na folder ttf, zaznaczamy wszystko, klikamy prawym i klikamy zainstaluj. Z tym, że ja mam tutaj, widzicie, już zainstalowaną inną wersję, więc najlepiej byłoby je tutaj po prostu pierw odinstalować, a potem zainstalować, a ja w tym wypadku skorzystam opcji, że chcę zamienić ją dla elementów wszystkich, czyli klikamy wykonaj dla wszystkich elementów bieżących i klikamy tak. I teraz widzicie, pyk, 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 instaluje mi całe tutaj wszystkie fonty, które są dostępne. Ok, i to skończone jest, więc to już jest nam niepotrzebne, możemy to usunąć. I co? I teraz wracamy sobie do naszego VS Code'a i te ustawienia tutaj będą Wam działać. Możliwe, że będziecie musieli zrestartować VS Code, po prostu sobie zamknąć i uruchomić ponownie. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do Extensions. Extensions, klikamy sobie Ctrl-Shift-X albo po prostu na tym panelu po prawej i tutaj mamy, jak widzimy, zainstalowane, wszystkie zainstalowane rozszerzenia i sobie zaczniemy od pierwszego, czyli Auto Rename Tag. Jest ono nam potrzebne, jeżeli będziemy programować w HTML-u, żeby nam programować. Zaraz mi ktoś powie, że HTML to nie język programowania, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli będziemy tutaj tworzyć sobie skrypt HTML, to wtedy tutaj jeżeli będziemy edytować jeden tag, na przykład div, to na przykład na inną nazwę będziemy chcieli, żeby było a, tak jak tutaj widzimy, to automatycznie będzie nam dopisywać na początku i na końcu dokładnie ten sam tekst. Więc tam po prostu usprawnia pracę. Następnie mamy tutaj Better Align. Better Align jest to rozszerzenie, które posłuży nam do kontrolowania tutaj plików właśnie konfiguracyjnych, takich jak na przykład w obiektach. Jeżeli normalnie mielibyśmy ten znak dwukropku, byłby on bezpośrednio przy tym kluczu, czyli w tym miejscu, a to nam wszystko tak ładnie ustawia do jednej linii tutaj. Widzicie, normalnie tak by to brzydko mogło wyglądać, original code, a to nam zmienia na taki ładniejszy kod, gdzie wszystko jest ładnie, widzicie, napisane tutaj do jednej linii. Następnie mamy rozszerzenie .env, to nam po prostu dodaje syntaks, żeby pliki .env były kolorowe, tak jak tutaj widzimy. Następnie mamy rozszerzenie ESLint, które jest potrzebne do działania ESLintu w VS Code bezpośrednio, czyli korekcji. Tutaj, jeżeli byśmy coś na przykład nie napisali tak, powinniśmy napisać, jeżeli byśmy na przykład użyli tutaj takich dwóch double quotes, to widzicie, od razu nam podświetla na czerwono. Don't save. Podświetla nam na czerwono. Następnie mamy File Utils. File Utils jest to wtyczka, która nam dodaje różne fajne rzeczy do plików, jak na przykład widzimy tutaj pomocnicze funkcje do tworzenia, duplikowania, przesuwania i zmieniania nazw. Na przykład klikając tutaj prawym na komendę ping, możemy zmienić sobie tutaj, mamy opcję rename, duplicate i tak dalej. Tak samo te opcje mamy, jeżeli sobie klikniemy Ctrl-Shift-P, napiszemy duplicate, widzimy file utils duplicate i teraz musimy podać, gdzie chcemy zduplikować ten plik. Są takie fajne rzeczy. Następnie mamy GraphQL Syntax Highlighting, to jest tak samo do plików GraphQL. One Wam raczej nie będą potrzebne, bo GraphQL nie będziemy aktualnie robić. Import Coast jest to wtyczka, która sprawia, że jeżeli importujemy jakąś paczuszkę, to będzie nam pokazało po prawej stronie, tutaj na zielono albo na czerwono, ile kilobajtów, czy tam megabajtów, czy tam bajtów wczytujemy używając takiego syntaksu. Jak widzimy, te 70 kilobajtów było wcześniej, teraz wczytując konkretne tutaj z biblioteki Lodash konkretną funkcję, mamy tylko 2 kilobajty, więc to jest bardzo pomocnicze. Następnie mamy snippety do ES6, do JavaScriptu ES6 i możemy sobie tutaj jakiś przetestować. Na przykład zobaczymy sobie imp i tutaj nam dodaje import fs from fs, czyli możemy sobie to przetestować, na przykład na pliku echo. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy tak tam dać fs,
czyli tam piszemy imp i klikamy sobie tab i teraz wpisujemy nazwę modułu, czyli fs, klikamy jeszcze raz tab i teraz możemy sobie wpisać nazwę modułu, czyli import fs from fs na przykład. Teraz nam podświetla czerwono, ponieważ mamy slint, tak już wam mówiłem, i nazwa jest nieużywana i tutaj sobie możecie w tym rozszerzeniu zobaczyć na wszystkie właśnie te nazwy, na przykład rec i ten znaczek to jest znak tabulatora, to wtedy wam, słuchajcie, że tak powiem, zostanie wczytany ten snippet, czyli snippety to są po prostu takie gotowe, powiedzmy sobie, szablony, które zostają wklejane do naszego kodu, żeby przyspieszyć naszą pracę, tak? Na przykład możemy sobie zobaczyć tutaj konstruktor, to wystarczy napisać con i tab i widzicie, mamy od razu konstruktor i mamy domyślne parametry też, czyli na przykład napiszemy sobie con, tab i teraz od razu jest, widzicie, tutaj zaznaczone i tutaj możemy pisać na przykład coś tam i jak naciśniemy jeszcze raz tab, to przechodzi nam tutaj już do środka konstruktora, to różnie może być dla każdej funkcji, czy dla każdego to jest snippetu napisane. Następnie mamy JSON Tools, są to funkcje pomocnicze dla plików typu JSON, na przykład robienie minify, żeby plik był mniejszy, czyli bardziej skompresowany i pretty, żeby po prostu był ładniejszy. Na przykładzie sobie, słuchajcie, zobaczmy to na przykładzie pliku tutaj void ships, alt M. Widzicie, minify dało nam do jednej linijki, a jeżeli sobie zobaczymy do tutaj pretty.json, to mamy Ctrl-Alt-M, czyli Ctrl-Alt-M i widzicie, to tylko musimy się cofnąć z powrotem, dało nam z powrotem do takiej formy, jak mieliśmy wcześniej. Więc jak najbardziej fajna jest to wtyczka. Następnie mamy Markdown All-in-One. Ta wtyczka dodaje nam tutaj różne fajne funkcje właśnie do Markdowna. Głównie skróty klawiszowe, ale pozwala też robić Table of Contents, czyli spis treści, taki jak tutaj mamy i te funkcje sobie możecie też tutaj zobaczyć, co ta wtyczka robi. Następnie mamy Material Icon Theme i to jest, słuchajcie, to co wam mówiłem o tych ikonkach, które są wyświetlane tutaj po prawej stronie. Tą wtyczkę należy zainstalować, abyście mieli dokładnie te ikony co ja. Następnie Monokai Night Theme, jest to właśnie ten tutaj wygląd, o którym wam mówiłem i tą wtyczkę też musicie zainstalować, jeżeli chcecie mieć ten wygląd. Następnie mamy PostCSS Language Support, to jest tak samo syntax highlighting dla plików PostCSS, więc to będziemy robić, jak będziemy programować strony internetowe, więc to będzie nam wtyczka potrzebna. Następnie mamy Prettier do automatycznego poprawiania i formatowania plików. Następnie mamy Tailwind CSS IntelliSense, to też będziemy z tego korzystać. Do Discordowego bota te pliki do HTML, czyli też Tailwind CSS, Vue3 Snippets albo PostCSS Language Support nie są potrzebne, ale właśnie Tailwind CSS daje nam możliwość tutaj, że nam po prostu te wszystkie opcje, które generuje Tailwind CSS, nie musimy ich pamiętać, tylko po prostu nam tutaj będzie podpowiadała ta wtyczka. Następnie mamy Text Power Tools, to są różne tutaj dodatki do generowania. Na przykład jeżeli chcielibyśmy, klikamy sobie prawym, zjeżdżamy sobie na dół, mamy Text Power Tools i możemy sobie na przykład dać Insert Number, Insert Text Number Sequence i teraz chcemy mieć Please specify the number of the items to insert, na przykład 10 sobie damy i widzicie, mamy tutaj teraz sekwencję tutaj od 1 do 10 w wypadku A w systemie heksadecymalnym jest to 10, inaczej A w systemie decymalnym jest to 10, a w systemie heksadecymalnym jest to A. I to rozszerzenie, tak jak mówiłam, też dodaje dużo funkcji. Następnie mamy Vue3 Snippets i Vue Language Features dodatek Volar. Jest to potrzebne, jeżeli piszecie jakieś skrypty we Vue.js. Następnie mamy Console Ninja. Console Ninja po prostu nie działa na przykład na Discordowym bocie, ale jeżeli mamy, na przykład chcielibyśmy tworzyć aplikację w Reactie albo chcielibyśmy tworzyć aplikację w Vue.js, wtedy po prostu to wszystko, co konsola wyświetla, będzie bezpośrednio w VS Code nam tutaj pokazywane. Tak jak widzicie, tutaj nam to fajnie wyświetla i od razu wiemy, że ten console log wyświetla te tutaj dane, tak jak widzimy tutaj na tym fajnym podglądzie i z tego będziemy korzystać też, jak będziemy programować strony internetowe. Następnie mamy GitLens, Git Supercharge, jest to wtyczka z wersją darmową, tak jak ta, albo z wersją Pro. Ona dodaje nam różne właśnie fajne funkcje do systemu Git, do kontroli wersji Git. Daje nam po prostu różnego rodzaju podglądy i tutaj to jakby wizualnie nam przedstawia, jakie rzeczy zostały zmienione. Co jest ciekawe, też możemy sobie wyłączać bądź włączać niektóre wtyczki dla konkretnych workspace'ów, czyli dla konkretnych, można tak nazwać, projektów i sobie możemy tutaj nazwać Disable Workspace i wtedy ta wtyczka nie będzie działała w tym projekcie, w tym workspace'ie, co w sumie ma sens. Jak stworzyć workspace'y, pokażę wam w innym filmiku. Ja się, słuchajcie, na razie z wami żegnam. Mówił do was Merlin, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!